Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Pamiętacie, w poprzednim założyliśmy ten oto ładny, gustowny zbiorniczek, a dzisiaj podłączamy wszystkie bambetle, co tutaj są, i przede wszystkim pompkę. Jest to pompka Seaflow, która daje nam 2,8 bara chyba, nie wiem, to jest tak napisane, że nie widzę dobrze. Maksymalna amperaż 4,5 ampera, także spoko lux. I teraz tak się zastanawiam, gdzie ją założyć, i wymyśliłem. Możecie się śmiać, ale ja tak zrobię. Nie chcę jej mocować do konstrukcji samochodu tak gdzieś, mimo że ona tutaj ma gumy jakieś, ale ona będzie wibracje robić, tak samo jak pompka Webasto. Ja już to wiem, a to jest pompka ciśnieniowa, także ona troszeczkę musi budować tego ciśnienia, no i trochę będzie warczeć. Dlatego zamocuję ją tu, o, w tym miejscu, do tapicerki. Tutaj pod spodem jest płyta pilśniowa chyba, czy coś takiego. Pompka jest bardzo leciutka, więc na 4 śrubki z podkładkami jakoś tam damy. Dzięki temu, że tutaj jest miękko, że pod spodem jest drewno, na plastikowe kołeczki mocowana, dodatkowo tu są to właśnie gumki, powinno ją to z sukcesem wyciszyć. A jak się nie sprawdzi, to tutaj założymy gdzie indziej. Na chwilę obecną założę tutaj i taki mam plan działania. I tak to wygląda. Wysoko tutaj jest. Nie ma możliwości kolizji tutaj ze zbiornikiem. Tego się obawiałem, bo przykręciłem pierwszą śrubę. Jest przykręcony. Tutaj trzeba tylko jakieś mocowanie zrobić jeszcze tego, żeby nie dzwoniło. I będzie G. Kabelki z tyłu. Kabelki pójdą tu. W tym kanale je tutaj ładnie zabezpieczymy. Pójdą do góry. Tu i będę chciał pierdzielić się w tą rurkę tutaj, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, pozwoliłem sobie zrobić już następną rzecz. Tutaj widzicie? O. To jest po to, że jak zamknę drzwi, on delikatnie się rozłączy i unieruchomi mi cały system pompowy, wodny. Tak wiecie, to jest system idiotoodporny tak zwany, oczywiście nie obrażając nikogo. Sam też jestem idiotą czasami. Włączamy przyłóżmy pompkę, dzieciaki na przykład, będziemy gdzieś pod namiotami. Tu wszystko ładnie chodzi. Kranik, powiedzmy, kranik nie do końca odkręcą. Ktoś kogoś zawoła, poleci gdzieś tam, woda się będzie lała i odruchowo ktoś zamknie. Pyk. W tym momencie pompa staje i jest zabezpieczone. Zabezpieczone też jest przede mną, nie? Jak będę gdzieś tam na polu, ktoś mnie też coś zawoła, mogę zapomnieć. Różnie w życiu bywa, dlatego najlepiej się zabezpieczyć. I taki dzyndzel jest jak najbardziej prosty, konstrukcyjnie, bezpiecznik i tyle. Niektórzy powiedzą, że mógłbym się podłączyć pod ten tutaj, nie? No ale ten działa na prawe skrzydło, a mi chodzi o lewe skrzydło, gdzie będzie cały system pompowy. Bo czasami to może być zamknięte, a prawe skrzydło może być otwarte, nie? Dlatego wolę tam, gdzie się używa, żeby było zabezpieczone. Dobra, lecimy dalej. A tu już wcześniej, nie wiem, czy Wam pokazywałem, czy nie, już mam wcześniej kable powyciągane. Jestem tu podłączony pod przewody od grzania tylnej szyby. O, dokładnie pod te, które tutaj sobie jeszcze dyndają. Ja nie używam podgrzewania szyby w żadnym samochodzie, a miałem kilka. Nigdy nie używałem tylnej szyby, bo zawsze mam kamerę cofania, wszystko widzę tam na monitorze, w razie czego. Nawet takie zamarznięte, także wiecie, no są busy, transportery, gdzie nie macie szyb dookoła, tylko z przodu są szyby i musicie operować na lusterka. Ja generalnie umiem na lusterka jeździć, też w takiej firmie jeździłem, głównie na lusterka właśnie blaszakiem, także mówię, ja nie używam, a idealna instalacja pod to wszystko, co tu mam, jest właśnie już podciągnięta. Tam też zrobiłem sobie już podłączenia, no to Wam później pokażę na sam koniec. Co robimy? Ten przycisk będzie służył do oświetlenia, które będzie tu. Tu sobie założę też listę LEDową i to zaraz zrobię. Ale na sam wpierw tutaj zamontujemy przycisk uruchamiający cały system mój wodny. Patrzcie, jaki mam przycisk fajowski. O, to będzie taki, czekajcie, widać? To będzie taki przycisk, a po naciśnięciu go podświetla się taki kranik gustowny, a taki przycisk zamówiłem oczywiście na AliExpress. Link dostaniecie w opisie, gdzie można sobie zamówić najróżniejsze grafiki, jakie chcecie. Nawet możecie swoją własną stworzyć, wysłać do nich projekt i też Wam takiej
guziczek przyślą. Nie pamiętam ile on kosztował, 25 zł, coś takiego. Przesyłka gratis oczywiście. Bardzo fajne rzeczy. Mam jeszcze jeden taki do tempomatu, który będę wkrótce robił. No ale na razie to zakładamy tu. I tak, żeby było gustownie, zamocujemy go w tym oto tutaj miejscu, tuż koło włącznika światła. Ja. Takie coś będzie. Na razie nie podłączam jeszcze dokładnie, bo muszę teraz zająć się przewodami. Wszystko podłączać. No ale najpierw wykonawcze. Teraz dioda LED tutaj. Problem z odklejeniem taśmy, jak zwykle. Też tak mam. Żeby było równo. Taką krótką listę 2 osoby, nie? No ale to początek tylko, nie w połowie, tak żeby tam się kabelek schował. Trochę wcześniej, o tak. Dobra, przykleiłaś? Ale nie tak blisko, kuźwa. A gdzie jeszcze? A nie, myślałem, że tu przykleiłaś na krawędzi. Jest jaki ty głupi jest. No bo widzisz, przyklej tylko początek i trzymaj. Jest prosto? No, chyba tak. Uwielbiam te twoje chyba. Chyba, jak będzie krzywo, to moja żona. Dobra, idź. To już nie jesteś potrzebna, idź. No krzywo zrzuć. Co krzywo? To z tego stąd nie widać. Widać, ale ja wiem. Ty nie masz okularów, to ślepy jesteś. Bardzo śmieszne. Jezu, zawsze taka sytuacja, coś mnie gryzie po nogach. Tak to wygląda. Widzicie? No. O, coś tutaj końcówka. Aha, dobra. Teraz najlepsza rzecz, to Maciej lubi przeprowadzenie kabelków. Nienawidzę tego. Patrzcie, jakie patenty, żeby kabel przeprowadzić, ale do tego nadaje się najbardziej żona, bo ma małe palce. I mniej nerwów niż ja. Tu poszedł, nie słyszysz, że półka, wyciągaj go. No trzymaj to. No, wzięłaś, wyciągnęłaś, tak się zagina, o. No to tak zrobiłam. No to on tu już był, to po co go wyciągałaś? O, i teraz pójdzie w tą stronę. Tylko, że on się tam układa z sukinsy. O, jest. O, jest. A, mam go. Teraz powiedzą znowu, że brak szacunku dla kobiet. Powiedz, czy ja cię nie szanuję? No ja ciebie nie szanuję. No, idzie. Właśnie stanęło. O, proszę. Miód malina. To chciałem wam pokazać. Musiałem żonę nauczyć, jak się przepycha dziury, bo nie wie. Dziury przepycha kable, ty. No. Dobra, podłączę już to sam i pokażę, o co chodzi. O, proszę, zrobione. Marcelka konstrukcja. To na razie tak zostanie, ponieważ tutaj będzie wszystko jeszcze na przekaźnikach, które zamontuję tutaj. Ponieważ minus jest brany stąd, a to jest taki styk, wiecie, dupowaty, nie? I teraz tak, to jeszcze będę przerabiał. Patrzcie, cyk, pali się lampeczka. Zobaczymy wieczorem, jak wygląda. I teraz najważniejsze, po naciśnięciu tego uruchamia się ta pompka. Cyk, elegancko, nie? I teraz tak, patrzcie, pompka chodzi, tu mamy zabezpieczenie, drzwi zamykam i pompka nie chodzi. Kurde, takie idiota odporne zrobił Marcel. Spinam to wszystko, zakładam piec i testujemy. O, proszę, wszystko gotowe, zakurzone. Później to będziemy czyścić. Nie patrzcie na to, tutaj jest dęteczką przytrzymane taka blacha, którą wyciąłem tutaj. Kurczę, też się namęczyłem, żeby wyciąć taki ładny profil wewnątrz. To będzie na magnesach przyczepione, dlatego że tutaj idą wyziewy niezbyt zimne, ale też niezbyt ciepłe. To jest blacha pomalowana farbą żaroodporną do 800 stopni, ale to nie będzie takiej temperatury. Tu dęteczka na razie się nie stopi, bo akurat tutaj nie ma aż takiej już temperatury. Sprawdzałem. Ja to bym przyczepił na stałe taką blachę, bo ja nie potrzebuję do tyłu patrzeć, ale tu siedzi driver, francuski piesek, on musi widzieć do tyłu. I lusterka wystarczą. Dobra, mam wszystko podłączone, zalewamy. Mama, dawaj. Zobaczymy, czy nie będzie ciekło. Rano wstanę, otworzę samochód, woda się wyleje, nie? Cały będzie zalany. Ale mam o tyle w brzuchu, jak przed pierwszą randką, słuchajcie. Dobra, woda jest tyle, o widzicie? Próbuję. O, widzicie? Tyle wody mam. Teraz kontrola, czy nic nie cieknie. No jakby nie cieknie, no. Sprawdźmy połączenia. Moje kurde idealne. Dobra, odkręcamy gaz.
Zobacz, kto to zakręcił. Zbiornik jest. Dobra, gaz ustawiamy na minimum. Przepływ wody na minimum. Nie chcemy dętki spalić. Siostro, załącz. Zauważyłem, że tam się wyłącza ten na szybie i bardzo dobrze. To zaraz do tego wrócimy. Uwaga, pierwsze uruchomienie pompki. Pewnie nabije, ten będzie wariował pewnie. Chłopie, coś ty zrobił. Dobra, wszystko działa, słuchajcie. Widzicie, co się okazało? Ta gówniana końcówka, o ta. Ta była dziabnięta i kurczę, nie dawała mi kurde efektu. Wszystko działa. Patrzcie na to. Cyk, fuch, włączamy. A. Przełącznik. Dobiło. I teraz patrzcie. Ja zaskoczył. Możecie zobaczyć. Woda paruje. Cieplutka woda. A teraz tu. Zobaczcie, tu w ogóle nie dolatuje ty. W ogóle ta blacha nie jest potrzebna. Robota wykonana prawidłowo. Piecyk już jarca. Widać? Tutaj widać. Płomyk. Patrzcie, woda. I to chodzi na minimum. Weźmy na maksa wodę. Też daje radę. Patrz, bo tu można zmniejszać, nie? No tak podaje sekwencyjnie, więc trzeba sobie to wyregulować. O. Podaje sobie wodę tak jak my chcemy. Szybciej, wolniej. Na minimum nie daje rady, znaczy daje radę, tylko pracuje sekwencyjnie, a weźmy na maksa, to gorąca woda. Ja to ciepło nie dolatuje. Normalnie wrzątek leci, ty. Patrzcie. No nie widać tego. Chodź, mogliśmy tu kręcić. A, bo ja na minimum wziąłem. Teraz jest na minimum i na minimum. Nie może być na minimum, troszeczkę trzeba zwiększyć przepływ. Zobacz, to jest na minimum, dotknij sobie. To jest taka letnia, nie? A teraz jest na maksa. Gaz na maksa. Zobacz. Gorąco. Coś tu w wibrację wpada. Coś tu w wibrację wpada. Jakaś śrubka się pewnie odkręciła. Bo ja to rozkręcałem generalnie, żeby tam zrobić. Dobra, naprawimy to, nie ma problemu, ale teraz chodzi na, no mówię, na maksa. Jakby tak sobie skryzować na połówkę, o. Za gorąco to ma to na główce. No, Dla ciebie fajne, nie? Nie, za gorąco. Jak damy na minimum, to nawet tej blachy nie trzeba. Ja tutaj rękę trzymam, zobaczcie, ja tutaj trzymam rękę. Patrzcie, on chodzi w tej chwili, woda jest ciepła, na pół gwizdka, do kąpieli i do mycia garów idealna. No rękę tu trzymam, zobaczcie. I nic nie parzy, żeby nie było, że kurczę, że coś się spali. Luks, ale blachę zostawię. No i kończymy sprawę, wyłączamy, cyk, fuch. Jest luz. Tutaj mam światełko, w nocy jakbyśmy chcieli kąpiel wziąć. Dobra robota. Patrzcie, jaki tu burdel zrobiłem, muszę to teraz posprzątać i będzie wszystko luks. Tutaj jeszcze będzie taki, dobra, nieważne, oglądajcie następne filmy, to się dowiecie co. A co? Co ja chciałem? Patrzcie, wody zeszło. O, widzicie, wyłącza się, patrzcie, właśnie teraz przejdźmy do tego tematu, bo tu jest jeden włącznik. Teraz widzicie, wszystko się powyłączało. A dlaczego? Już wam pokazuję, gdzie się ma to wpiął. Wpiąłem się i wyszło tu z zupełnego przypadku. Ale bardzo dobrze, bardzo, o Jezus, gruby jestem. Podpiąłem się pod to. Czyli jak sobie załączam, patrzcie, tutaj mam przełącznik hotelowy, gdzie go też podłączę pod przekaźnik, bo na razie tylko przełącznik załącza wszystko. I w momencie, jak tam załączę, to się nie załącza. Działa to normalnie tak jak fabrycznie w samochodzie grzanie tylnej szyby. Teraz załączę. No i to chodzi przez jakieś, nie wiem, 5 minut? 5 minut i samoczynnie się wyłącza. Bardzo, bardzo dobrze. To wyszedł w ogóle z przypadku. Ja nie potrzebuję dłuższego czasu niż 5 minut. Tam. Nalać sobie ciepłej wody i samoczynnie się wyłączy. To raz. Druga sprawa, to jak tu wyłączę zasilanie hotelowe, czyli ta jazda, webasto i to wszystko i ponownie włączę,
to już się nie załączy. Taki wiecie, bezpiecznik, bo to wiecie, tam jest gaz. Jakby się na zamkniętym samochodzie, chociaż mam zabezpieczenie porobione, włączyło, to by była lipa. Tak to sobie załączam tutaj. Mam 5 minut. Tak jak po wrzuceniu monety w jakimś automacie. O, mama już tu wylała wszystko i tak zaraz będzie padać. Przychodzę tutaj, cyk, fu, załączam. Włączmy to światło. I lecimy i się kąpiemy czy garę, nie wiem. Luks. To tutaj coś wibracje wpada. Coś tam luźnego jest. Ten guziczek jest normalnie, jara mnie, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Cyk, fu. A tu wam pokażę, patrzcie, jeszcze tylko na wykończenie. To mój szablonik. Na tym burdelu położę tutaj. To mój szablonik, jak wycinałem tą blachę osłonową. Tą szarą blachę na tylne okno. Kurde. Zrobiłem to sobie z kartek. Normalnych kartek A4. Położyłem na blachę. Przyczepiłem magnesami i prysnąłem farbą dookoła. Dzięki temu miałem zajebisty negatyw na blaszce. A tutaj nawet jeszcze, zobaczcie, to tutaj, nie? To zostało z mojego pryskania na szare. Coś takiego zrobiłem właśnie na blaszce i, no i wyszła luksusowa blacha. W okienko wchodzi, idealna, słuchajcie. Super. To możecie zobaczyć, taki długi wąż do pompki jest, nie? Marcin, po co ci taki długi wąż? Zgłupiałeś? Marcin nie robi nic bez sensu. Nie no, czasem się zdarzy. Ten wężyk, on jest długi dlatego, że jak będę chciał spuścić zbiornik na zimę albo gdzieś, no na zimę generalnie, to po prostu zaginam go sobie tu, pyk, odpinam tam jest taka szybko złączka, przesuwam, pych, wyciągam wąż, wywalam i wylewam. Dlatego. A docelowo tam z tyłu gdzieś go puszczę i będzie git. Wiecie jakiego żona mindfucka mi teraz zrobiła? Powiedziała tak, a weź, a siedzenie ci się teraz zmieści jak postawisz? Zbielałem, słuchajcie, ale pamiętałem, że mierzyłem na zamkniętym siedzeniu, bo jakby mi się nie zmieściło teraz siedzenie, patrzcie, wiesz, idealnie, bo pamiętam, że tak mierzyłem właśnie, tam mierzyłeś tam w dupa, sparta masz i tyle, nie no, mierzyłem, poważnie mierzyłem, pamiętałem, właśnie to, dlatego przymierzałem sobie to, nie na filmie, wcześniej sobie przymierzałem, że właśnie mi tutaj wejdzie, no i wszedł, no jest bardzo fajnie. Dało się, w sumie warta miałem. No i jeszcze chciałem dodać, że ten zbiornik, dlatego zamontowałem wewnątrz, choć pewnie to już mówiłem, ze względu na to, że ja też i w zimę jeżdżę w minusowych temperaturach. Tutaj się nie mam co martwić, bo tutaj po odpięciu węży wszystko schodzi, cała woda się zlewa. A to, tam jest piecyk Webasto, chiński podgrzewacz, potocznie zwany Webasto. I on dmuchając przez całą noc tak podgrzeje tą wodę, że ja nawet pojadąc na miejscówkę gdziekolwiek i tam sobie jeżdżę rowerem nawet w zimie 3-4 godziny, to taki zbiornik w życiu nie zamarznie. W środku nie będzie tego minus, nawet przy minus ilość tam stopniach na dworzu. Uprzedzam, pytanie w komentarzach, dlaczego tu, a nie pod spodem, pod samochodem, gdzie jest naprawdę wpyte miejsce. No a pod spodem to może będzie inny zbiornik na jakąś szarą wodę albo coś takiego, bo mam takowy, pokażę wam. Kiedyś któregoś razu na Van Life, jak byliśmy z Jarkiem w starej bazie rakietowej u Jeściu, znaleźliśmy pełno takich zbiorników i patrzcie, to jest nowiutki zbiornik, on teraz przekurzony trochę jest, ale jest nowiutki zbiornik paliwa od jakiegoś samochodu. Można doskonale wykorzystać na brudną wodę, co nie? Może, zobaczymy. Nic nie obiecuję. To tyle w tym odcinku, trzymajcie się, do następnego.